Moda to nie tylko analizowane przez nas wcześniej ubiory, o których będzie można usłyszeć pod linkami widocznymi na ekranie, to także fryzury. Wystarczy przyjrzeć się ikonom stylu przełomu XVIII i XIX wieku, o których wspominaliśmy już w poprzednich odcinkach, aby się o tym przekonać. Uwaga! Panowie, podobnie jak wcześniej panie, mogą dziś znaleźć inspirację dla nowych strzyżeń. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych trendów w tym względzie, nie tylko z dzisiejszego punktu widzenia, były peruki, znane już w czasach starożytnego Egiptu. Nowe, męskie peruki stały się popularne za sprawą przedwcześnie łysiejącego króla Ludwika XIII w drugiej dekadzie XVII wieku. Stały się one oznaką dystynkcji i autorytetu. Najlepsze i najdroższe wykonywane były z ludzkich włosów, natomiast te gorszej jakości z końskiego lub koziego włosia. Aby uzyskać pożądany biały kolor, należało je wcześniej przypudrować. I to właśnie puder, a właściwie nałożony przez rząd brytyjski w 1795 roku podatek od pudru stał się jedną z przyczyn upadku mody na peruki. Panowie szybko docenili komfort pozbycia się ich z głów, by następnie zwrócić się ku uczesaniom senatorów i dowódców rzymskich. Był to kolejny przejaw fascynacji antykiem. Mężczyźni preferowali strzyżenia typu Cezar, Tytus lub Brutus. Te stylizacje ustaliły trendy fryzur męskich także na początku XIX wieku i charakteryzowały się krótkimi lokami spiętrzonymi nad czołem. Aby je zmierzwić, stosowano pomadę wykonaną z tłuszczu niedźwiedzia. Włosy łączyły się z krótszymi lub nieco dłuższymi bokobrodami. Do rzadkości należały wąsy i brody. Jednak najbardziej wyróżniała się moda romantyczna, kojarzona z rozwianymi en tempête włosami, czyli ich malowniczą burzą na głowie. Przedstawicielami tego trendu stali się w pierwszej kolejności członkowie środowiska artystycznego i literackiego w różnych krajach. We Francji taką fryzurę nosili chociażby Victor Hugo czy malarz Léon Rissener. Stała się popularna także w Anglii, gdzie za sprawą wielokrotnie przywoływanego już pięknisia Bramella sam król Jerzy IV zdecydował się na fryzurę łączącą typ na Brutusa i na romantyka. Można przypuszczać, że nosił ją także pan Darcy. Bohater Dumy i Uprzedzenia Jane Austen. W Polsce nosili ją chociażby Adam Mickiewicz czy Fryderyk Chopin, choć w naszej ojczyźnie dominował sarmacki typ strzyżenia, a więc włosy krótko cięte nad wierzchołkami uszu i z tyłu głowy, równo czesane. Fryzura ta, podobnie jak sumiaste wąsy, pochodziła jeszcze z XVII wieku. Nosił ją hetman Jan III Sobieski, a także bohaterowie pana Tadeusza, sędzia, wojski czy klucznik Gerwazy. Jedynie hrabia hołdował romantycznej modzie. Podobizny wieszcza, jak i ilustracje przedstawiające bohaterów epopei, do obejrzenia w Muzeum pana Tadeusza.